Kim jesteś? Podającymi ustami. Czego chcesz? Przestać podającymi ustami. Kim jestem? Jestem człowiekiem przede wszystkim. Staram się być osobą także myślącą i empatyczną. Nie zawsze to wychodzi, ale idę w tym kierunku, żeby faktycznie tak było. Jestem facetem w sile wieku. Myślę, że osiągnąłem już tak dużo, że spokojnie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Człowiekiem. Kim jestem? Jednym słowem mogę powiedzieć, że jestem marzycielem. Naprawdę. Obserwując siebie i to, co przeżyłam, w sensie te lata, które są za mną, zawsze marzyłam. Najbardziej człowiek marzył, jeszcze był w szkole, jak jeszcze te rzeczy takie takiego życia dorosłego nie miałeś, nie dotknąłeś, to te marzenia były na każdym kroku. W sumie w każdym momencie dnia. Potem one gdzieś tam zaczęły zanikać, jak się zaczęły pojawiać właśnie te takie sprawy życiowe. Wiadomo, taka odpowiedzialność, jak to jest, w sumie bardziej to po ślubie, ale szybko się ocknęłam, że nie, że trzeba do tego wrócić. Brakowało mi tego. To muszę powiedzieć, że marzycielem, ale też szczęśliwym marzycielem. Bo mam wspaniałego męża, naprawdę, to jest człowiek o wielkim sercu. To spadł mi po prostu jak z nieba. Poważnie. Ale tak miało być. Więc szczęśliwy marzyciel to jest chyba to. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Jestem sobą, jestem Radkiem. Naukowcem, poszukiwaczem szczęścia w filozofii. Tak by to określił. No najprościej byłoby odpowiedzieć sobą, ale to byłaby wymijająca odpowiedź. Można powiedzieć, że trochę trybikiem w maszynie społeczeństwa. Trochę też taką osobą płynącą pod prąd. Nie wiem, to pewnie miałaby być krótka wypowiedź, ale człowiek po trochu jest... Każdy na pewno chciałby być wolny, chciałby każdy robić coś swojego. Ja też mam takie pragnienie, tak, takie ułożyć sobie życie po swojemu, ale wiadomo, że tego się nie da tak zrobić. To nie jest takie proste. Także mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem, który realizuje swoje życiowe cele, swoje jakieś marzenia, ale zawsze w jakiś okrojony sposób. Czyli jestem prawie tym, kim chciałbym być. Jestem Luca, 32-letnia kobieta, niezależna, córka. Jestem kim jestem, niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Z Wisławy Szymborskiej w Zatrzęsieniu. To są pierwsze wersy. I w sumie, no kim jestem? Jestem sobą. Zbiorem w sumie doświadczeń, tak, wszystkich cech, na które, no chcąc nie chcąc, nie mam wpływu. No, jestem sobą, jestem kim jestem. Przypadkiem. Człowiekiem. Moim ojcem. Ciężko powiedzieć, kim się jest. Dokładnie, konkretnie to się klaruje przez całe życie. Przez całe życie musimy odgrywać różne role. Niekiedy te bardziej przyjemne, niekiedy mniej. No, w zależności od danej sytuacji. W życiu pełni się mnóstwo różnych ról. Tak? Są to role powiązane z rolami rodzinnymi, zawodowymi, tudzież innymi. Za każdą z tych ról kryją się określone doświadczenia płynące z wchodzenia w interakcję z pozostałymi ludźmi. Ale myślę, że najistotniejszym jest w tym wszystkim, aby być sobą i realizować swoje założenia, postępować zgodnie z własnymi, przemyślanymi, jasno wytyczonymi celami. Jestem królem. No, wdową jestem i matką byłam, jestem babcią.
No przede wszystkim jestem człowiekiem. Jestem siostrą, jestem córką, wnuczką, prawnuczką. No i wydaje mi się, że rodzina to jest taki pierwszy wstęp w życie, który nas ukierunkowuje na dalsze nasze wybory. No i akurat moje życie potoczyło się w ten sposób, że rodzice bardzo jakby kładli nacisk na edukację mnie i mojego brata, mojej siostry. No i wydaje mi się, że dzisiaj jestem w miejscu, no jestem zadowolona z tego gdzie jestem. Mam pracę, sama się utrzymuję, spełniam swoje jakieś marzenia, kiedyś małe, teraz coraz większe, więc wydaje mi się, że na ten moment jestem spełnionym człowiekiem. Nazywam się Wiktoria, mam 17 lat, teraz uczę się w liceum, później zobaczymy. Jestem człowiekiem jak każdy inny, mam swoje obowiązki i jednym z nich jest chodzenie do szkoły. Jestem przede wszystkim człowiekiem, powiedziałbym. To znaczy, no staram się być też dobrym, nie wiem, przyjacielem, dobrym członkiem rodziny. Ogólnie bardzo stawiam na to, by być dla siebie i dla innych dobrym człowiekiem. Przy okazji bardzo niedawno w sumie też motywację taką własną, że tak powiem, zdobyłem, żeby też po prostu być kimś. Tak więc wiem, że mam kilka pomysłów, takich może na razie prywatnych i po prostu będę na pewno do tego dążył. I myślę, że wszystko. Jestem mamą 7 dzieci. Człowiekiem. Takim jak każdy inny. Mam jakieś cechy charakteru. No niby każdy jest taki sam, ale wszyscy się różnią. Jestem sobą w 100%, mam w głębokim poważaniu, co myślą o mnie inni. Lubię ludzi szczerych i dlatego też ja lubię być szczery. W taki sposób bardzo fajnie się przesiewa prawdziwych znajomych, a znajomych sztucznych. Dlatego jestem sobą. Robię to, co lubię. Jestem szczęśliwy tym samym. Osobą, która lubi doświadczać. Myślę, że osobą dążącą do jakichś celów, nie wiem, jakichś swoich marzeń. W szczególności, że jestem jeszcze osobą młodą i mam czas na to, żeby sobie wszystko poukładać. Chciałbym świętego spokoju bardzo często. Myślałem o tym bardzo często, czego tak naprawdę człowiek oczekuje od życia i od tego, co by chciał mieć. To jest bardzo trudne pytanie, bo ono się zmienia w każdym momencie. Przybiera inną formę, ale ja na chwilę obecną chciałbym odpocząć. To przede wszystkim. Mniej stresu. Chciałbym mniej stresu na co dzień. Chyba wszystko, czego mi brakuje, to jakaś taka stabilizacja finansowa, żeby się nie martwić, czy wystarczy do pierwszego. Przeżyć szczęśliwie życie. Ale to się wiąże trochę z tym pierwszym. Kim jestem? To jest coś, co marzę o tym. To jest takie marzenie, które aż cię od środka tak rozdziera. To jest wolność. Bycie wolnym. W przyszłości chciałabym ukończyć studia, najlepiej reżyserskie, mogą być też montażowe, mogą być też informatyczne. Ważne, żeby po prostu dostać się na jakiekolwiek studia. Chciałabym właśnie nie mieszkać w Polsce, najlepiej mieszkać w Danii, mieć fajną rodzinę, fajne dzieci, fajny samochód i w ogóle, żeby było fajnie. Mam tak naprawdę dwie zdefiniowane rzeczy, których bym chciał. Dużo forsy i mieć dzieci bym chciał. Jak każdy chciałbym sukcesu. Ale nie tylko. Chciałbym szczęśliwej rodziny. Przede wszystkim mieć szczęśliwą rodzinę. Bo ten sukces to w zasadzie jest... składa się z wielu takich rzeczy, tak? Bo na początku rzuciłem tego sukcesu, ale z czego składa się ten sukces? Na pewno z założenia rodziny teraz, tak mi się wydaje, żeby ta rodzina była taka szczęśliwa. Poza tym stabilizacji takiej życiowej, w sensie finansowej, żeby potem z tą rodziną dobrze sobie żyć.
i spokoju w życiu. Chciałabym, żeby nikt nie musiał się martwić o jutro i żeby każdy przynajmniej troszeczkę dla drugiego człowieka był dobry. Chciałabym... Najprościej byłoby odpowiedzieć, że chciałabym być szczęśliwa, ale to nie wydaje mi się, że to jest to, czego bym chciała. Chciałabym być niezależna i czuć się dobrze sama ze sobą, żeby... No tak, chciałabym się po prostu czuć dobrze sama ze sobą. Z tym, kim jestem właśnie. I być niezależną. Tak na dobrą sprawę. Czego? Mieli wszystkim w domu. Tak naprawdę. Jest to szczęście. W dużym, szerokim tego słowa ujęciu, tego, żeby ludzie byli dla siebie uprzejmi, żeby nie robili sobie pod górę, żeby chodzili uśmiechnięci, żeby zniknęły problemy i żeby było fajnie, słodko i sielankowo. Chciałabym móc w przyszłości powiedzieć swoim dzieciom, że przeżyłam swoje życie tak i według tych reguł i według takich zasad, które były dla mnie naprawdę wartościowe. I chciałabym po prostu też zaznać szczęścia. Można powiedzieć, że miłości. Takiej pełni, która daje poczucie satysfakcji. I tego, że nasze życie niesie ze sobą pewną wartość i że nie zostaniemy zapomniani. Chciałam wejść nad jezioro. Wie pan, że ja bym chciała tylko chodzić. Poza tym ja nie mam takich żadnych pragnień. Nie mam pragnień, ani nie mam marzeń, żeby musiała mieć jeszcze góry złota czy tam czegoś. Ale jak poszłam do szpitala, to mi powiedzieli, że mam pragnienie. Jeśli pytali o pragnienie picia. A ja mówiłam, że pragnę przy jednym kiju chodzić. W sumie chciałabym, żeby moje życie toczyło się tak, jak się toczy, tylko żeby to toczenie jakby było w miarę szybszym tempie, czyli żeby to był taki efekt kuli śnieżnej, tak jak kiedyś jakieś takie małe rzeczy sprawiały mi radość, to wciąż mi sprawiają, ale też żeby było tak, żebym mogła sobie pozwolić na spełnianie większych rzeczy, spełnianie większych marzeń, czyli no jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc chciałabym sobie na ten większy apetyt po prostu móc pozwolić. Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałabym być szczęśliwa, chciałabym spełnić swoje marzenia, które sobie zaplanowałam, spełnić swoje cele, które wyznaczyłam. Czego bym chciał? Na pewno, jak każdy człowiek w moim wieku, chciałbym skończyć szkołę z jak najlepszymi wynikami i osiągać ciągle sukcesy. Chciałbym czuć taką wewnętrzną satysfakcję, tak? Coś takiego, że nie wiem, że jednocześnie chyba najbardziej czułbym się spełniony wtedy, gdybym wiedział, że mam rodzinę, która jest szczęśliwa, ustatkowiona i na dodatek mogę tak jakby jeszcze, nie wiem, jakoś ją bardziej uszczęśliwić. To znaczy, no nie licząc kwestii finansowych, w sensie, nie wiem, jakieś podróże, wyjazdy i tak dalej, to na dodatek, żeby po prostu spędzać jakoś, nie wiem, miło dzień, tak samo jak ja na przykład spędzam zawsze z rodzicami, spędzam no teraz. Mieć kochającą rodzinę, żeby dzieci były ze mną. Szczęścia. Szczęścia moich bliskich. Nawet kosztem tutaj siebie. No, sprawia mi radość dawanie komuś szczęścia. Jeżeli komuś, w sensie ludziom, na których mi zależy. To bym chciał. Jeżeli moja żona będzie szczęśliwa, ja jestem szczęśliwy też. Dlatego szczęścia moich bliskich. Nie, żeby każdy nawzajem siebie szanował tak naprawdę i tyle, ale jeśli chodzi o mnie, żeby wciąż doświadczać właśnie. Być, nie wiem, szefem jakiejś dużej korporacji. Tak. Kiedyś mi się urodziło takie marzenie, żeby być kimś ważnym, żeby mieć pod sobą jakichś ludzi, żeby osiągnąć jakiś duży sukces w życiu dzięki temu. I żeby nie pójść na stratę. Jak zadasz mi może kiedyś trzecie pytanie, kim jestem? Kiedyś.
nie wiem, w najbliższym czasie zadasz mi to trzecie pytanie, kim jestem i jak tam, co byś chciała, to pomyśleć, tak, jestem szczęśliwą marzycielką, która jest wolna.